Cześć, witajcie w drugiej części porównania regulaminów technicznych Formuły 1 na sezon 2022 i 2021. Poprzednio omówiliśmy zmiany w zakresie zawieszenia i jednostki napędowej, bezpieczeństwa oraz gabarytów bolidów nowej generacji. W dzisiejszym odcinku skupimy się na elementach aerodynamicznych. W kwestii komponentów aerodynamicznych niełatwo przytoczyć bezpośrednie porównanie regulaminów, gdyż poza oczywistą zmianą koncepcji zmodyfikowano także sposób regulacji ich wymiarów i kształtu. Wszystkie części aerodynamiczne były dotychczas regulaminowo ograniczane poprzez określone wymiary i płaszczyzny. Nowy sposób regulacji został zoptymalizowany pod konstruktorów. Kształt bolidu jest teraz definiowany przy użyciu kilkudziesięciu objętości i powierzchni odniesienia, stworzonych za pomocą płaszczyzn, linii prostych i łuków o stałym promieniu. Wewnątrz objętości odniesienia określane są dodatkowe wymagania, takie jak na przykład styczność czy promienie wklęsłych i wypukłych powierzchni. Z tego powodu, omawiając regulaminowe zmiany w zakresie aero, skupimy się bardziej na ciekawych detalach niż na ogólnej zmianie kształtu wymuszonej nowymi referencyjnymi objętościami. Przednie skrzydło w 2022 roku będzie węższe o 5 cm względem swojego poprzednika. Jego maksymalna rozpiętość została zredukowana z 2000 na 1950 mm. O 25 mm podniesiono pionową pozycję skrzydła, wyznaczaną względem reference plane, jak ma to miejsce w przypadku większości wertykalnych wymiarów w bolidzie. Jest to płaszczyzna odniesienia styczna do najniżej położonej powierzchni podłogi bolidu z wyłączeniem płyty poślizgowej. Jedne z najbardziej rzucających się w oczy zmian dotyczą płyt krańcowych. Dotychczasowo mocowane były do płatów przedniego skrzydła prostopadle z dozwolonym maksymalnym zaokrągleniem na łączeniu wynoszącym 10 mm. Od tego roku muszą one płynnie przechodzić w profile skrzydła poprzez zaokrągloną powierzchnię o minimalnym promieniu wklęsłej strony równym 20 mm. W rezultacie z tegorocznych skrzydeł usunięta została część płyty krańcowej znajdująca się poniżej profili. Pomimo utraty tego fragmentu wzrosła wysokość nowych płyt krańcowych. Regulaminowa powierzchnia ogranicza ich wysokość do 375 mm, a zatem aż o 150 mm więcej niż ubiegłoroczna maksymalna wysokość płyt krańcowych przedniego skrzydła. Maksymalna liczba płatów przedniego skrzydła została z kolei zredukowana z 5 do 4. Zniesiony został wymóg stosowania pojedynczego symetrycznego profilu o zerowym kącie natarcia w środkowej sekcji przedniego skrzydła. Zespoły zatem w pełni wykorzystują przysługujące miejsce na profile przedniego skrzydła. To skutkuje bezpośrednim ich połączeniem z powierzchnią nosa. Debiutantem wśród części aerodynamicznych są przypominające nieco brwi deflektory, mocowane do zwrotnic i sięgające ponad przednie koła. W poprzedniej edycji regulaminu technicznego były zakazane poprzez strefę wykluczenia okalającą przednie koła. Powracającym po 12 latach nieobecności elementem są pokrywy felg. Tym razem zdefiniowano rotujące wraz z kołem pokrywy jako element standardowy, a zatem dostarczany do każdego zespołu w identycznej specyfikacji. Sidepody stały się głównym elementem odróżniającym wizualnie poszczególne tegoroczne konstrukcje. Było to możliwe dzięki dużym objętościom referencyjnym dającym znaczną swobodę działania inżynierom. Interesującym niuansem jest powrót do możliwości stosowania otworów w powierzchniach sekcji bocznych i pokrywy silnika. Służą one z regulaminowego założenia jedynie w celu chłodzenia. Podłoga, która od wielu lat regulowana była jako płaska, zostaje zastąpiona kanałami Venturiego, umieszczonymi po obu stronach bolidu. Kanały, których kształt ponownie ściśle regulują objętości referencyjne, składają się z wlotu o stopniowo zmniejszającej się wysokości kanału, stosunkowo płaskiej środkowej sekcji o najmniejszej powierzchni przekroju oraz wylotu w formie dyfuzora. We wlocie do kanałów zespoły mogą umieścić do 4 płotków, czyli pionowych generatorów wirów. Tegoroczny dyfuzor ma swój początek znacznie wcześniej, bo 700 mm przed tylną osią
przy 175 mm w zeszłorocznej specyfikacji, a koniec został przesunięty do tyłu o 100 mm. Zwężono wylot z dyfuzora aż o 300 mm, a utraconą tym zabiegiem powierzchnię przekroju rekompensuje wysokość zwiększona ze 175 do 310 mm. Objętość referencyjna efektywnie wyklucza również stosowanie płotków w kanałach, które powszechnie były stosowane w dyfuzorach poprzedniej generacji. Nowe tylne skrzydło zostało podniesione o 40 mm. Znacznie zwiększono rozpiętość płatów, bo aż o 180 mm, a ich długość wzrosła z 350 do 415 mm. Płyty krańcowe zostały skrócone aż o 270 mm oraz, podobnie jak w przypadku przedniego skrzydła, wymuszono płynne połączenie z płatami skrzydła. Minimalny promień zaokrąglenia wklęsłej powierzchni wynosi 20 mm. W nowym regulaminie zamieszczono również zapis zakazujący stosowania otworów i nacięć, które w ubiegłych latach przyczyniały się do powstawania skomplikowanej geometrii płyt krańcowych tylnego skrzydła. Istotną zmianą jest powrót beam wing, czyli dodatkowego skrzydła, tym razem w formie dwuelementowej, umieszczonego poniżej płatów głównych. Beam wing ściśle współpracuje z umieszczonym w pobliżu wylotem dyfuzora. Dopuszczalna maksymalna rozpiętość to 920 mm. Regulamin na 2022 rok to nie tylko zupełnie nowe i powracające po latach rozwiązania w zakresie aerodynamiki, ale także znaczące zmiany w zawieszeniu, modyfikacje konstrukcji nośnej mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz paliwo o zwiększonej zawartości etanolu, które może wprowadzić ciekawe przetasowania wśród producentów silników. To tyle na dzisiaj, dzięki, że byliście ze mną. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie obserwować kanału, gdyż już w następnych odcinkach bliżej przyjrzymy się, jak omówione w tym odcinku zmiany regulaminowe wpływają na działanie bolidu Formuły 1. Do zobaczenia, cześć!